Tutaj było kiedyś kino Corso, które zostało zbombardowane, ale ja tuż przed wojną, w momencie kiedy to kino powstało, to mój ojciec ze mną, ja miałam wtedy, trudno mi powiedzieć ile, czy miałam, bo jak wojna wybuchła, miałam 9 lat, więc musiałam mieć, to było rok wcześniej, czy 2 lata wcześniej, ojciec ze mną chodził czasem do kina, czasem i z mamą chodziłam i tutaj właśnie pierwszy raz zobaczyłam Shirley Temple, nie wiem jak się ją czyta, także bardzo mi się podobał ten film. Wiem, że były lalki sprzedawane właśnie i ta Shirleyka z takimi loczkami, bardzo mi się podobała, no i ojciec bardzo szybko, jak się ukazały te lalki na wzór, znaczy tej Shirleyki, to kupił mi taką lalkę i ja się nią bawiłam, w wózku jeździłam, bardzo mi się to podobało. Mam Shirleykę. Także ja pamiętam tylko ten jeden film, nie wiem, bo myśmy chodzili do innych też kin, ojciec mnie zabierał, to i na Bernardyńskiej tam była kino, chyba, nie pamiętam jak ono się, Gwiazda chyba nazywało. W każdym razie chodziliśmy też do drugiego kina, do staromiejskiego, nazywane Rialto, to było kino Rialto wówczas się nazywało. Także ojciec zabierał mnie, bo przecież tylko kino, wtedy było tylko radio. Znajdujemy się w tej chwili przy ulicy Zielonej 5. Tutaj, w tym miejscu, niestety bardzo zniszczonym już budynku teraz, przed wojną i jeszcze krótko w czasie okupacji, mieściła się introligatornia mojego stryjka, który pięknie oprawiał książki różne, także w pierwszej kolejności to oprawia oczywiście swojego brata książki. Ja mam jedną właśnie w ręku, trzymam, oprawione do tej pory, pomimo że tyle lat już upłynęło, to jeszcze pomimo że była używana ta książka, to jednak się trzyma, nie rozpada się. A stryjek, u stryjka bardzo chętnie przynoszono tutaj różne książki do oprawy. Bardzo był zaprzyjaźniony też z Hartwigiem, bo Hartwig czasem ktoś tam przynosił, czy Hartwig przynosił zdjęcia, fotografie, które stryjek oprawiał w ramki. Także on tak był, no właściwie troszeczkę poza trochę intrygatorem chyba. Wszystkie książki były przez te, które w tej miękkiej oprawie, to były przez niego robione. I ja pokażę jedną książkę, którą zabrałam i która się zachowała. I tu ciekawostka też, że ojciec bibliotekę miał wszystkie książki ponumerowane. Także wiadomo był do tego spis tych książek i ta książka do tej pory, ja tak oglądam, jak stryjek to pięknie zszył, do tej pory, no niektóre rzeczy już się rozlatują, ale były znakomicie, najpierw zszywał to wszystko, było zszywane, a później oprawiane, więc oprawa była no tyle lat. I tu jest, ponieważ mój ojciec był legionistą, stąd jest właśnie ta nazwa, znaczy książka My Pierwsza Brygada. Ojciec bardzo często śpiewał jako legionista. Pamiętam zawsze pamiętałam jego pierwszą bitwę, w której brał udział. To była Kostiuchnówka, taka trudna dla mnie do wymówienia. Wchodziło się tutaj z lewej strony. No teraz trudno, bo to część w rozbiórce, tylko na parterze mieściło się, ale to było naprawdę tam w głąb, to no sporo miejsca było. Były jakieś maszyny do przyciskania. No, to była znakomicie przygotowana introligatornia do oprawy. Także chętnie tutaj bardzo dużo ludzi korzystało z tej introligatorni. Ale było paru pracowników, stryjek sam nie dałby
dałoby rady, ponieważ to było naprawdę ogromne. Mnóstwo książek było przynoszonych właśnie, no zresztą najlepszy dowód 121, a ojciec miał ponad 200 ileś książek i właśnie taka ciekawostka, że jak ja tam sobie przypominam, to i Boja Żeleńskiego, i francuskich pisarzy, rodzice bardzo, a przecież ojciec był tylko rzemieślnikiem, ale bardzo odczytany był, mama też czytała dużo, także zgromadzili, biblioteka była wypełniona książkami. Znajdujemy się w tej chwili na krakowskim przedmieściu przed dawnym wejściem do znakomitej cukierni Semadyniego. On znany jest dużo ogłoszeń, do tej pory zachowałam. I do Semadyniego wchodziło się przez te drzwi, wchodziło się do cukierni, zamawiało się i później się przechodziło do ogromnego tutaj pomieszczenia, który wychodził poza ten budynek. Oczywiście coś w rodzaju takiej werandy krytej, czy ja wiem, coś w tym rodzaju. I tam jadło się, ojciec mój zawsze wiedział, że ja tylko i wyłącznie mikado i aitki. Mikado to było taki oblany ciasteczko cukrem takim skrystalizowanym, przyrumienionym, a aitka to dwa takie ciasteczka kruche z znakomitym kremem, oczywiście maślanym. Do tej cukierni Semadyniego to myśmy czasem popołudniami chodzili. Ojciec nie zawsze miał czas. Czasem z mamą chodziłam, ale najczęściej ojciec, zresztą zawsze mówił, że tylko mężczyźni stawiają, a nie kobiety. No więc chodziliśmy właśnie z ojcem tutaj do Semadyniego. Bardzo mile wspominam zawsze to miejsce. Znajdujemy się w tej chwili przed obecną Norą, czyli kawiarnią, która wtedy, kiedy ja tutaj mieszkałam, kiedy tu zamieszkałam na drugim piętrze, okna wychodziły na ulicę Narutowicza, to tutaj przez pewien czas mieściło się PKO. Także bardzo mi było miło, bo jak potrzebne były pieniądze, to schodziłam w ciapach i pobierałam pieniądze. Panie mnie znały dobrze, do tej pory jeszcze utrzymuję czas, znaczy poznają mnie, jak przychodzę do PKO tu na krakowskim przedmieściu. I tu w pewnym momencie PKO się przeniosło, jak wybudowali ten budynek, PKO się przeniosło na róg na krakowskie przedmieście, a tutaj otworzono kawiarnię właśnie nazwana Nora. No i myśmy tu chodzili bardzo chętnie na różne spotkania. Nora organizowała i spotkania, i jakieś występy. Także bardzo nam się tu podobało, bo nawet nie trzeba było się specjalnie ubierać, owszem, elegancko, żeby przyjść do klubu, ale żadnych ciepłych okryć nie, bo przecież tylko po schodach Także tu poznałam bardzo dużo ludzi, z tym, że teraz kłaniają się nieraz. Myślę, Boże, skąd ja znam tą twarz? No bo trudno, były takie grona. Z niektórymi zżyłam się bardziej, a z niektórymi mniej. No i oczywiście to długi czas tutaj właśnie korzystaliśmy z tej Nory. Bardzo mi się podobało. Zapraszano nas na spotkania, na które chętnie chodziliśmy, bo to byli czy poeci, czy pisarze. Wiem, że można było korzystać i kawę tam, czy wino wypić, czy jakieś ciastka były. Znajdujemy się teraz na rogu ulicy Krakowskie Przedmieście. Tutaj na tym rogu
tej krakowskiego mieścił się Empik. I tutaj bardzo dużo ludzi się spotykało, myśmy tutaj korzystali, no bo blisko, jak mieszkałam tutaj na parę domów dalej, pod Krakowskie 32, to przychodziliśmy tu po czasopisma bardzo często organizowano ciekawe spotkania, zapraszano różnych, no trudno mi powiedzieć, bo nie pamiętam, to było tak dawno, ale wiem, że bardzo chętnie umawialiśmy się, że będzie takie i takie spotkanie, przyjdziemy, pogadamy sobie. Także bardzo mi się, no dobrą kawę też można było tutaj wypić. Tak, jak się wchodziło, była duża taka lada, za ladą stały te właśnie między innymi moje koleżanki i koledzy też, bo też pracowali. I proponowali, znaczy zamawiało się i wtedy podawano. A gdzie się piło tą kawę, nie pamiętam, bo nie wchodziło się na górę, nie tylko tu gdzieś, no to było dosyć duże pomieszczenie i można było wypić kawę i herbatę. Nie pamiętam, czy to było na piętrze, bo ja tylko korzystałam z parteru. Może na piętrze odbywały się spotkania, ale musiałabym zapytać koleżanek, czy... Księgarnie było na parterze? Na parterze, tak. No i dużo, to czasopisma, przede wszystkim tutaj ludzie kupowali czasopismo, chociaż książki też były. Także bardzo mile wspominam tę placówkę. Stoimy w tej chwili przy krakowskim przedmieściu znowu, naprzeciw kościoła. I tutaj mieści się do tej pory cukiernia Chmielewskiego. Bardzo chętnie wielu mieszkańców chodziło tutaj do tej cukierni. Do tej pory zresztą popularna jest, Chmielewski jest popularny. Robią różne ciastka, lepsze, gorsze, w każdym bądź razie niektóre bardzo dobre. Chmielewski znany był przed wojną i do tej pory ci starsi ludzie pamiętają, co to była za dobra cukiernia. To tak jak Semadeni, to był Chmielewski też bardzo cenionym cukiernikiem. Znajdujemy się w tej chwili na ulicy Koziej. To jest ulica, która była ustawiona do wejścia na teren Starego Miasta. I dlatego, bo tak wszyscy mówią, to krakowskie przedmieście. Nie, to była pierwsza ulica prowadząca od Bramy Krakowskiej tam na wschód, na zachód, przepraszam, ulica Kozia. Prawdopodobnie tutaj w tym miejscu mieścił się sklep z materiałami takimi różnymi, pędzle, farby, lakiery, wszystko, które było potrzebne mojemu ojcu, który był rzemieślnikiem, miał duży zakład, bardzo dużo pracowników. Ten właściciel to był Żyd, Cygielman, nie pamiętam jego imienia. W każdym bądź razie on tak był wdzięczny, ponieważ ojciec zawsze u niego zamawiał, zawsze kupował, że on w okolicy, to znaczy dokładnie w Wigilię Bożego Narodzenia, przychodził do nas niedaleko, bo mieszkaliśmy na Dolnej Panny Marii, i przynosił rybę, to znaczy szczupaka faszerowanego w galarecie. To pysznie przyrządzone na sposób żydowski z dużą ilością cebuli i to wręczał ojcu na takim półmisku, żebyśmy mieli na Wigilię, a dla mojej mamy przynosił butelkę likieru Baczewskiego. Baczewski to była firma, która wyrabiała alkohole we Lwowie. Także to była znana, Baczewski to był znany z Lwowa i on właśnie przynosił zawsze dla bardzo sympatycznej pani Rozalii, tak, bo moja mama miała na imię Rozalia, nazywana przez ojca Loluś. Także ja pamiętam, ile razy przechodzę tędy, ulicą Kozią, zawsze przypominam sobie tą pyszną rybę. Mama robiła, owszem, ale Żydzi mieli jednak ten swój sposób. On nigdy nie zdradził, jak oni to robili. Także mieliśmy dużą frajdę z tego powodu.
Ponieważ mieszkałam przy ulicy Dolnej Panny Marii, jak nastała zima, przestały jeździć samochody, bo tu było zbyt ślisko, także nie porządkowano i cała Łódź wychodziła z sankami i tu się wsiadało i zjeżdżało aż do Dolnej Panny Marii, a nawet do tej 18, gdzie mieszkałam, nawet można było, jak rozpędzeni byliśmy, to na podwórko. Także była to piękna wyprawa i piękna sanna, nie potrzeba było nigdzie chodzić. Stoimy w tej chwili przed budynkiem Wojewódzkiego Domu Kultury. Z sentymentem zawsze patrzę na ten budynek, ponieważ pracowałam tu. Zaczęłam pracę jeszcze wtedy, kiedy Wojewódzki Dom Kultury mieścił się, został powołany na zamku, kiedy jeszcze nie było muzeum. I tam zaczęłam pracę. No, niedługo się przeniósł Dom Kultury tutaj właśnie. Miałam bliżej do domu, bo mieszkałam na krakowskim przedmieściu pod 32 i tu przychodziłam do pracy. Zajmowałam się wieloma rzeczami. No, miałam tyle przydziałów, zmieniałam zresztą zainteresowania i opiekowałam się klubem fotograficznym, organizowałam im obozy. Przede wszystkim organizowałam turnieje tańca, organizowałam kluby, znaczy był klub taneczny i organizowałam też kursy specjalnie ogólnopolskie. Przyjeżdżało tutaj mnóstwo młodzieży, także mam dużo zdjęć, dużo wspomnień. No i te turnieje, które przez pewien czas prowadził, nawet pierwsze turnieje to prowadził Wieczysty, znany zresztą, już nie żyjący dawno, a później prowadził też mój mąż. Jeździłam dużo do domów, do klubów ruchu, bo wtedy kluby ruchu miały swoje placówki i takie sale i tam organizowałam jakieś spotkania na temat zabytków, na temat historii domu kultury. I w ogóle o kulturze opowiadałam, także bardzo chętnie tam przyjmowali mnie. No i tu mile wspominam, ponieważ też organizowałam tutaj takie potańcówki, więc czasem przebieraliśmy się, zachęcałam, żeby się przebierać. Zresztą mam kilka takich zdjęć, za każdym razem miałam zupełnie inny strój. Tu później otworzono klub, także można było napić się herbaty, kawki, zjeść ciacho, coś. Także amatorski klub filmowy, to się zajęłam już jeszcze jak na zamku. Później tutaj też organizowałam im 2 razy takie wyprawy do Krakowa. Tam spotkaliśmy się z zaraz wtedy już nie pamiętam, ale wiem, że zaprosiłam do Lublina, jak się nazywa taki znany? Zanussi, Krzysztof Zanussi, zaprosiłam go i wtedy ktoś nam zrobił, znaczy nie mnie, tylko mojemu mężowi i jemu, jeszcze wtedy na zamku, zrobił ktoś zdjęcie. I ja to zdjęcie, jak pojechaliśmy do Krakowa i tam spotkaliśmy się właśnie z Zanussim, pokazałam mu to zdjęcie. On nigdy nie przeklinał, a usłyszałam, o cholera, jaki byłem młody. Uważam, że Wódek był miejscem, gdzie ta przyjaźń rodziła się i do tej pory trwa. No 25 lat i my się nadal spotykamy i bardzo chętnie widujemy. Więc to jest dowód, że to była placówka, która jednak robiła takie wrażenie. A tu była mniej więcej w połowie, a może wyżej troszkę, robili chłopcy taką, żeby no nie wiem jak to nazwać, usypywali i tu się na sankach do góry. Mnie to czasem zatkało, bałam się, ale później się przyzwyczaiłam. Ale ta góra przecież tak zarośnięta.
Bardzo, bardzo lubiłam to miejsce. Znajdujemy się w tej chwili przy ulicy Dolnej Panny Marii, która w przeciwieństwie do Górnej, bo tam był kościół, jest Najświętszej Marii Panny, ten właśnie wybudowany z okazji zwycięstwa pod Grunwaldem. Tutaj mieściła się szkoła, ponieważ ja niedaleko mieszkałam pod numerem 18, zaraz podejdziemy, to do tej szkoły chodziłam bardzo, z tym, że muszę przyznać, że tu dużo też chodziło w lecie, na przykład chłopcy chodzili na bosaka, bo nie stać ich było rodziców, nie stać było na buty. Pamiętam też znakomitych nauczycieli. Pani Florkiewiczowa, o której dowiedzieliśmy się, znaczy o jej mężu dowiedzieliśmy się, że zginął w Katyniu. Pani Gajewska. Ja pamiętam nazwiska znakomitych właśnie nauczycieli, którzy z dużym poświęceniem, z tego wynika, że byli dobrymi nauczycielami, jeżeli do tej pory się pamięta, nawet nazwiska pamiętam. No nie wszystkich, ale pamiętam. Ojciec dowiedział się od znajomych, że już Urszulanki, właśnie tutaj przy Narutowicza, otworzyły szkołę, bo przed wojną tu było gimnazjum. Ale w czasie okupacji nie można było, przecież gimnazja były zamknięte. I Urszulanki otworzyły tak zwany Szkołę Gospodarstwa Domowego. Oczywiście to była ukryta nazwa i ojciec się dowiedział, zapisał mnie do gimnazjum i w momencie, kiedy weszli Rosjanie, Niemcy opuścili Lublin, natychmiast Urszulanki powiedziały, że otwierają już normalne gimnazjum. I zaczęłyśmy chodzić. Tutaj na dole się schodziło i wchodziło się i po lewej stronie i po prawej były klasy. Nie pamiętam, żeby na górę się wchodziło. Nie wiem, co tam było na górze. Myśmy chodziły tylko do tych, bo to klasy i w głębi tam to było ileś, z tej strony jedna klasa, dalej głębi, to samo tutaj, ale my najczęściej właśnie w tych dwóch klasach ja się uczyłam. Bardzo lubiłam szkołę i bardzo nauczyciele byli naprawdę cudowni. Na podwórku były w czasie przerwy, to tam się grało w piłkę, a ja bardzo, ponieważ tu były znakomite te chodniki, to ja pamiętam, jak ja sobie pożyczałam od chłopców, im pożyczałam piłkę, którą mi kupił ojciec, a do gry w siatkówkę, oni kopali nią, a mnie pożyczali taką fajerkę. Wiecie, dziewczynki, co to są fajerki, i taki drut, i z tą fajerką ja jeździłam. To była dla mnie ogromna frajda, bo kto by tam z fajerką jeździł, a oni za to mieli. A tutaj pamiętam, takie stały chałupy, takie biedne domy, które później zrobili z tego, rozbierali to wszystko, bo ludzie się przenosili gdzie indziej, to starsi ludzie, często ze wsi tutaj zamieszkiwali, także tego wszystkiego nie było. Były tylko kilka domów parterowych, takich biednych domów. A tu nie wejdzie się, skądże? Boże, nie przypuszczałam, że w takim stanie ktoś powybijał okna. Nie, to już nic nie zobaczymy. Niestety stoimy przed ruiną mojego domu, w którym mieszkałam tyle lat. To wszystko zarośnięte. Tam jest wstęp wzbroniony, także nawet nie można przez to podwórko przejść. To jest zupełnie obca mi ulica. Nie ma nic wspólnego z moimi wspomnieniami, bo nie było tyle roślinności, tyle zieleni. Owszem, zieleń potrzebna, ale tak. No i ten dom, nie wiem, kiedy ktokolwiek rozbierze, nie wiem, do kogo ten dom należał. Tu mieszkało naprawdę na drugim, a z tamtej strony to jest drugie piętro.
bo tam w dole, ponieważ to w dół schodzi, ja mieszkałam na parterze, nad tym pierwsze i drugie piętro było. Z drugiego piętra właśnie tam Żydówka, która mieszkała w suterenie, wyskoczyła i złamała nogę, bo rozpaczała, bo coś tam się stało. I ta mama jej, Boże, jakby strasznie była zmartwiona. Ojca zakład to mieścił się, to znaczy biuro mieściło się tu. Ojciec w pewnym momencie, ponieważ mieliśmy te dwa duże pokoje i kuchnię, tu właśnie, to ojciec zatrudnił sekretarkę, która tam na maszynie pisała różne tam potrzebne ojcu oferty, rachunki i zatrudnił też technika. Nazywał się Mączyński, a ona Krystyna Mączyńska. Ona mnie zresztą nauczyła, ponieważ ojciec wysłał ją na kurs pisania na maszynie. Ona mnie nauczyła, jak poszła, to powiedziała jak, gdzie, tak? Ponieważ ja wtedy uczyłam się na fortepianie, więc bez trudu. Ja do tej pory piszę na maszynie, zawsze śmieje się ten, który robi poprawki mojego, to znaczy przygotowuje do druku, do zoomu. Zawsze się śmieję, że ja niech pani nie chcę nic, no po co? Jak ja bardzo szybko piszę na maszynie, to co będę teraz? Maszynę kupiliśmy 30 lat temu z mężem. Także technik pisał wtedy, on przygotowywał kosztorysy, przygotowywał oferty. Ojciec miał do 35 pracowników zatrudniał, rzeczywiście to było dużo. I ja pamiętam też takie wspomnienie, że ojciec dowiedział się, znaczy zauważył, że 4 chłopców, których przyjął do terminu, to się nazywało do terminu, że oni nie jedzą drugiego śniadania. Mówię, ale dlaczego nie? A, bo mama wydaje, przecież panu płaci za to, że my się uczymy. Powiedzcie mamie, żeby nie płaciła i ja wam będę dawał tam, nie wiem, 3 czy 4 zł na tydzień, żeby sobie kupowali bułki czy jakieś tam coś do jedzenia. Ojciec się naprawdę zasłużył. Był po prostu dobrym człowiekiem, bo ileś podziękowań, ja zresztą pokazywałam panu chyba, to dużo podziękowań, jak mógł, to pomagał. Ojciec kupił, wiem, ogromną taką komórkę, taki właściwie, ja wiem, drewniany, duży pomieszczenie i tam mieściły się farby, oleje i te wszystkie pokosty i tam coś, pędzle i tam trzymał właśnie w tym dużym pomieszczeniu. Także było to naprawdę duży zakład. Zresztą, no jak mówiłam, 35 ludzi, to było sporo ludzi. Patrzę ze wzruszeniem na to puste podwórko, ponieważ mój mąż pracował przez pewien czas gdzieś w wojskowości, nie wiem jak to nazwać. Tam był taki barak rozebrany, drewniany i pełnił jako technik coś tam, jakieś prace budowlane na rzecz wojska. I oni zaproponowali, czy my się, bo mieszkaliśmy wtedy na Sławinku, czy my się nie zgodzimy przenieść bo oni tutaj mają do dyspozycji takie mieszkania, a to było gdzie? Tam, gdzie pokazałam, była przybudówka, mniej więcej tak jak te białe są na tym, to ona sięgała tam daleko, zakręcało to i ta przybudówka parterowa sięgała aż do do tej kaplicy. No i oczywiście myśmy tu mieszkali, z tym, że dostaliśmy do dyspozycji na przechowanie, bo wtedy jeszcze mieliśmy działkę, moja mama miała działkę na Węglinie i tam zbierało się co roku mnóstwo, mieliśmy 36 drzewek, później to rodzice sprzedali i te wszystkie owoce zbierało się i gromadziło się tak samo na zimę. Opał, bo tu się opalało oczywiście w piecach, opał, węgiel, drewno i te owoce przechowywaliśmy w piwnicy tutaj, gdzie Centrum Kultury, to tam w piwnicy. I jak była później jakaś
zabawa, którą zorganizował właśnie Centrum Kultury, znaczy wtedy Lubelski Dom Kultury, to wtedy ja powiedziałam, że właśnie w tej sali, w której myśmy tam tańczyli, że tu przechowywaliśmy owoce i warzywa. No to wszyscy się bardzo ubawili. Ten parterowy budynek to był połączony z tym budynkiem, tu na tym wysuniętym. Teraz tam, gdzie ściana. Tam mieściło się prosektorium należącym do medycyny sądowej i do uniwersytetu, do uczelni. I z tym, że oni mieli też te dwa pomieszczenia, gdzie są te dwa okna są, uczelni medycznej, i powiedział, proszę Państwa, że gdy my mamy za małe pomieszczenie na prosektorium. My byśmy chcieli zająć Wasze pomieszczenie, bo to było 60 metrów mieliśmy to mieszkanie, 20 kuchnia, a 40 pokój, bo bardzo nam potrzebne. Czy Państwo się zgodzą? A my za to proponujemy, dał nam kwaterunek, propozycję tam ileś mieszkań, może Państwo sobie coś wybiorą. I myśmy wtedy wybrali na Krakowskim właśnie 32, tam gdzie byliśmy, i tam się przenieśliśmy. Moja Ewa, to jak ja pisałam wspomnienie o tym budynku i o naszym mieszkaniu tutaj, mówi, słuchaj, a Ty pamiętasz, że tutaj przyjeżdżała od czasu do czasu karetka i zabierała z prosektorium, konie były na czarno ubrane. Boże, ja nie pamiętam tego. I wieźli na cmentarz na Lipowej. Także takie sąsiedztwo mieliśmy wtedy, ale nam to w niczym nie przeszkadzało. W Urszulankach uczyły też siostry, ale też nauczycielki. No, ja nazwisk to ich nie pamiętam. Pani Sławińska uczyła łaciny, to pamiętam, bo później na Kulu coś prowadziła. Także no, nie zapamiętałam wszystkich nazwisk, ale bardzo miło do tej pory jeszcze spotykam się, ale rzadko, z koleżankami, ponieważ już część odeszła albo wyjechała, albo już zmarły, no bo wiek, wiadomo. Także, ale zawsze ile razy tędy przechodzę, to miło wspominam tę szkołę, która była naprawdę znakomita. Kończyłam 8. klasę, to wtedy mój ojciec dowiedział się od znajomych, że ten znajomy jeden i drugi zapisał do Urszulanek tutaj, do Szkoły Gospodarstwa Domowego, tak się nazywała. Oczywiście była to ukryta nazwa autentycznego gimnazjum, które działało oczywiście nielegalnie. I w momencie, kiedy weszli Rosjanie, Niemcy opuścili Lublin, to upomniały się, to znaczy Urszulanki już nie miały problemu, otworzyły gimnazjum i wtedy właśnie zapisałam się, bo namówiła mnie Tula Wdówkówna, której ojciec zginął w Katyniu, namówiła mnie, żebym przeszła razem z nią do przyspieszonej klasy. No i chodziłyśmy razem z innymi koleżankami. Niestety 2 lata w ciągu roku to było straszne. Myśmy ciężko pracowały, ciężko, bo 2 lata w ciągu roku gimnazjum no ale w każdym razie potem po skończeniu 3. klasy pożegnałam się z nimi i wyjechałam na Wybrzeże, a ze mną wyjechały jeszcze 2 koleżanki. Jedna to się nazywała, nie pamiętam ich nazwisk, w każdym razie 2 i byłyśmy tam w Gdyni, bo w Gdyni miały Urszulanki szkołę, gimnazjum, ostatnią klasę, znaczy 4. gimnazjalną i 2 licealne i dopiero potem wróciłam tutaj do Lublina. Zmieniało się sale, zależy od tego jaki przedmiot. Była też sala gimnastyczna, bardzo dobrze tam była
była świetna nauczycielka, która tam pilnowała, także byłyśmy wyćwiczone. I no, trudno mi powiedzieć, bo sale były przygotowane znakomicie, przecież to przed wojną już była ta szkoła i później się nie zmieniło, ale potem już nie wiem dlaczego przestała działać.